Cześć, z tej strony Paproch. Cześć, z tej strony Paproch. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku recenzji Okiem Paprocha. W ramach tego, iż ostatnimi czasy otrzymałem kilka kompletów lotek od kilku różnych producentów, dobrze by było, gdyby zmieniali się oni regularnie. Dzisiaj przyszedł czas na holenderskiego Bullsa. Zapytacie, jakie lotki od Bulls NL mogłem przygotować do recenzji? Otóż są to lotki, które zarówno z nazwy, jak i z wyglądu prezentują się dosyć groźnie. Przedstawiam Bulls Caliber. Spójrzmy, jak od środka wygląda opakowanie lotek Bulls Caliber. W środku standardowo, jeśli chodzi o Bullsa, mamy 3 barele, 3 szafty i 3 piórka, a całość umieszczona jest w specjalnym opakowaniu, które może służyć również za piórnik do lotek. Wyciągnijmy jeden barel i zobaczmy, jak się prezentuje. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, to lotki Bulls Caliber docierają do nas głęboką czernią. Nie mamy tu żadnych świecidełek, żadnych kolorowych przetłoczeń, tylko zwykła, prosta czerń. Barel lotki Caliber składa się z 5 jasno widocznych części. Część pierwsza, druga, trzecia, czwarta oraz piąta. Jeśli chodzi o sam początek, czyli część pierwszą, widzimy, że jest ona interesująco nacinana. Nie jest to zwykłe przejście między barelem a grotem. Mamy tutaj zarówno nacięcia podłużne, które teraz widzimy, i nacięcia równoległe do średnicy grotu. Będzie to pomocne i będzie pozwalało dużo lepiej wyczuć lotkę dla wszystkich, którzy przynajmniej ten jeden palec trzymają z przodu. I jeśli chodzi o drugą część, to mamy tutaj bardzo interesujące nacięcia. Z jednej strony mamy równoległe, proste nacięcia wzdłuż średnicy barela, a między tymi głębokimi nacięciami w miejscach, gdzie lotka jest delikatnie wypukła, mamy bardzo fajny grip w karo, który nie jest ostry, nie wrzyna się w palce, ale jest bardzo fajnie wyczuwalny. Trzecia część, środkowa, jest całkowicie gładka, jest takim przejściem, takim mostem między przodem a tyłem lotki. Część czwarta, która jako ostatnia ma grip, jest dosyć krótka i ten grip jest bardzo prosty, nacięcie dookoła średnicy lotki. I część piąta, ostatnia, która będzie bezpośrednio przechodziła do szaftu, również jest całkowicie gładka i do tego jest idealnie płaska. Jeśli chodzi o grubość barela, to między częścią piątą a trzecią jest ona praktycznie równa, w części drugiej minimalnie się poszerza, a w części pierwszej po delikatnym rozszerzeniu zwęża nam się dość mocno do początku barela. Jeżeli chodzi o trzymanie lotki, to umiejscowienie gripu trochę wymusza nam dwa główne style, jakimi możemy tę lotkę chwytać. Jeśli chodzi o główny grip, to będzie on nam wymuszał trzymanie lotki z przodu i trzeci palec będzie opierał się gdzieś w okolicy końca barela i początku grotu. Ewentualny czwarty palec możemy umieścić na początku grotu. Jest też możliwość trzymania lotki z tyłu, gdzie głównym miejscem oparcia palców będzie grip w czwartej części lotki. Mamy jeden palec, który trzyma się tutaj, drugi zahacza pomiędzy trzecią a drugą częścią lotki, a ostatni palec trafia albo na początek drugiej części, albo w to właśnie żłobienie na początku lotki, o którym mówiłem. I jest ono bardzo fajnie wyczuwalne i przy każdym rzucie będzie bardzo łatwe do znalezienia. Jeśli chodzi o to, czy ta lotka jest dla amatorów, czy dla zawodników bardziej doświadczonych, powiedziałbym, że każdy znajdzie coś dla siebie. Z jednej strony amatorzy, którzy będą mogli przetestować różne style rzutu na różnych gripach i na różnych miejscach, jeśli chodzi o lotkę, a z drugiej strony ta lotka wcale nie jest taka prosta w budowie, więc będzie potrzebne do niej troszeczkę doświadczenia i troszeczkę więcej zabawy, co zawodnikom z doświadczeniem przyjdzie zdecydowanie łatwiej. Jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o budowę lotki, to chyba tyle. Czas przejść do sekcji rzutowej. Lotki Bulls Caliber składają się w 90% z wolframu. Są dostępne w dwóch wariantach, 22 oraz 24-gramowym. Obie wersje mają 46 mm długości. Różnią się za to szerokością.
22 gramy oznaczają 7,12 mm szerokości, zaś 24 gramy dają nam 7,57 mm. Szeroka gama lotek oraz akcesoriów firmy Bulls NL jest dostępna w sklepie bestdarts.pl. Z kodem PAPROCH6 otrzymacie 6% zniżki na cały asortyment. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak lotki Bulls Caliber wypadają w starciu z okiem paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, kształt. Uniwersalny, pozwalający na wiele różnych rozwiązań, przypasuje zarówno amatorom, jak i zawodnikom, którzy w tego darta grają troszeczkę dłużej. Drugim plusem jest jasny podział lotki na części. Wiemy dokładnie, gdzie jest przód lotki, wiemy dokładnie, gdzie jest tył lotki i na podstawie gripu, na podstawie tego, jak lotka jest zbudowana, jesteśmy w stanie jasno określić, gdzie powinniśmy ją trzymać i jesteśmy w stanie jasno stwierdzić, gdzie nasze miejsce trzymania powinno się znajdować. Jeżeli chodzi o minusy, różnica w gripie między przodem a tyłem lotki. Z przodu lotki mamy wyrazisty, jednolity grip, który pozwala nam się poczuć pewnie. Z tyłu zaś ten grip jest prosty i delikatny, albo wręcz w pewnych momentach nieistniejący. Dla ludzi lubiących delikatny grip będzie to fajna ciekawostka, ale dla większości graczy może być to coś, co będzie zmuszało ich do trzymania tej lotki z przodu. Dziękuję serdecznie firmie Bulls NL oraz Let's Play Darts Polska za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. Z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i słyszymy się w następnych odcinkach. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.